Witaj bracie, witaj siostro, powiedz o tym w domu i powiedz o tym ziomkom. 7 miesięcy temu wyruszyliśmy za nią w podróż i przez te 7 miesięcy wiele się wydarza. Poznajemy ogrom ludzi i bardzo dużo od nich dostajemy. No właśnie, i od jakiegoś czasu, dłuższego czasu właściwie, bo chyba już w Turcji mi się zrodził ten plan, że ja muszę, że ja chcę i że ja powinienem coś oddać. Tak dla równowagi. No i co ja takiego mogę oddać? Jest era informacji, więc tak sobie pomyślałem, może ja mógłbym się z Tobą podzielić swoją informacją, swoim doświadczeniem, praktycznym doświadczeniem nabytym tutaj w podróży. Jedną stronę islamu już znasz. Jest to strona, którą przekazują media. Kim jest muzułmanin? Jest to osoba, która przyjeżdża do Europy tylko w dwóch powodach. Żeby zrobić zamach terrorystyczny, albo żeby się tam osiedlić i przejąć kontrolę nad Europą. Mój komentarz na te dwie sugestie jest prosty. Media, zwłaszcza telewizja, to jest bardzo silne, perfekcyjne narzędzie do kontroli ludzi. W jaki sposób to się dzieje? Bazuje to na niewiedzy, ponieważ nie każdy ma szansę podróżować. Nie każdy chce podróżować, nie każdy to robi. A więc jeżeli ktoś nie podróżuje, to nie ma okazji poznać tych ludzi z innych krajów. Nie wie, jacy są naprawdę. No i telewizja to wykorzystuje. Skoro nie wiesz, to my ci powiemy. Informacje podane w telewizji nie są obiektywne. Są podawane w taki sposób, żeby wywoływać określoną reakcję w społeczeństwie. I jest nią najczęściej strach. A właśnie ludzi przestraszonych jest o wiele łatwiej kontrolować. Zamachy terrorystyczne się wydarzają. To jest fakt. Ja nie mogę temu zaprzeczyć. To prawda. Jednak cała otoczka informacyjna wokół tego wydarzenia, czyli kto dokonał zamachu i w jakim celu tego dokonał, no to już jest sprawa dyskusyjna, bo to jeżeli telewizja powie, zamachu dokonała grupa A, B, C, X, to wcale nie znaczy, że to jest prawda. Przykładem najlepszym może być atak z 11 września. Media do tej pory twierdzą swoje, jednak jeżeli wysłuchałeś opinii ekspertów, obejrzałeś serię dokumentów Fahrenheit 9/11, no to masz trochę szersze spojrzenie na temat prawdy wokół tego, co się wydarzyło tego dnia. Syryjscy uchodźcy przyjeżdżający do Europy. Pomagać czy nie pomagać? W Syrii jest teraz wojna. Chciałbym przytoczyć w tym momencie pewien fakt historyczny z II wojny światowej. A więc w 1942 roku z terenów ZSRR zostało eksportowanych ponad chyba 120 000 ludzi, Polaków, na tereny Iranu. I to była armia generała Andersa i inni cywile. No i jak byliśmy tam w Iranie, to odwiedziliśmy jedno miasto o nazwie Isfahan. Mówi się na to miasto również miastem polskich dzieci, a dlatego, ponieważ właśnie w tym roku to miasto otworzyło się i pomogło, przyjęło do siebie ponad 2500 polskich dzieci. Wybudowano im domy, żeby mieli gdzie spać, gdzie żyć. Wybudowano im szkoły, żeby mogły się uczyć języka polskiego i w ogóle mogły się uczyć. Wybudowano im kaplice, aby mogły kultywować swoją religię. A więc w taki sposób zachował się wobec nas Iran, muzułmańskie państwo, kiedy byliśmy w potrzebie. I powtórzę, w Syrii jest teraz wojna. Ludzie giną każdego dnia. Kto może, ten walczy, ale co z tymi wszystkimi innymi ludźmi? To rządy wybierają, że będziemy walczyć, czy nie będziemy walczyć. A to nie ludzie chcą wojny. Nie cywile, nie obywatele. To był taki krótki komentarz na temat tego, w jaki sposób media podają informacje i jakie to są w ogóle informacje. A teraz wróćmy do tematu, druga strona islamu. Pierwsze starcie z islamem mieliśmy w Sarajewie. Przejechaliśmy tam na 1-2 dni, ale zostaliśmy na tydzień. Naszym gospodarzem był Adis. 30-paroletni chłopak, raper, ojciec, muzułmanin. No jak wyglądał nasz tydzień? Wyglądał tak, że codziennie rano Adis wstawał do pracy, zostawiał nam klucze, wolną rękę. My jak się obudziliśmy, szliśmy zwiedzać miasto, a wieczorem spotykaliśmy się w domu Adisa z nim i jego znajomymi. Graliśmy razem w karty, słuchaliśmy razem muzyki, tańczyliśmy, oglądaliśmy filmy. No i właśnie podczas tego tygodnia przekonaliśmy się, zobaczyliśmy na własnej skórze, że nie każdy muzułmanin jest jakimś fanatykiem religijnym i że nie każda kobieta jest ubrana w burkę. Adis do teraz jest naszym serdecznym przyjacielem i utrzymujemy z nim kontakt. Dzięki, Adis. Po jakimś miesiącu znaleźliśmy się w Kosowie.
oczywiście muzułmańskim Kosowie. No i do stolicy dotarliśmy jakoś późnym wieczorem. Jako że było gorące lato, żeby zaoszczędzić pieniądze, zamierzaliśmy się rozbić w parku namiotem. Jednak kiedy zapytaliśmy kelnera w restauracji, w której się znajdowaliśmy, o to, gdzie jest najbliższy jakiś park, powiedział nam: ale po co park? O północy kończę pracę, możecie jechać do mnie się przespać. Serio? Naprawdę? Tak, przecież to normalne. Tak przywitało nas Kosowo. Kadri, tak jak powiedział, tak zrobił. O północy skończył pracę, pojechaliśmy do niego i oddał nam swoją sypialnię, a sam spał na kanapie. Dzięki, Kadri. Kolejnego dnia autostopem złapanym oczywiście w 5 minut, darmowym autostopem, z darmową kawą w przerwie autostopowej. Dotarliśmy do górskiego miasta o nazwie Peja. Zanim ruszyliśmy w góry, chcieliśmy zrobić zakupy. No i tak przechadzaliśmy się po mieście, ale wnet przed nami stanął jakiś facet i powiedział: cześć! Jestem przewodnikiem miejskim i górskim. Witamy w Kosowie. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, nie wahajcie się pytać. Co? Takie powitanie w górach? No oczywiście facet nam pomógł zrobić zakupy, robił za tłumacza. Polecił nam również fajną miejscówkę w górach, gdzie za położenie namiotu będziemy musieli zapłacić niewielką ilość pieniędzy. I jak dotarliśmy w to miejsce, to się okazało, że jeżeli mamy swój namiot, to nie musimy w ogóle płacić. A to miejsce to była ostatnia działka przed szlakiem. Mieszkała tam rodzinka w swoim domku, mieli owieczki i wybudowali sobie chyba 5 drewnianych domków, które wynajmowali turystom. No i właśnie w jednym z tych domków mieszkał sobie Diamond. Diamond, muzułmanin, ojciec i mąż, przyjechał tam na wakacje z żoną i dziećmi, ponieważ kocha góry, kocha naturę. Jednocześnie był bardzo, bardzo rozmowny i otwarty, więc my pytaliśmy o islam. Pytamy się: dlaczego wy jesteście tutaj tacy pomocni, tacy gościnni, tacy otwarci? No i Diamond powiedział nam, że jest to wielowiekowa tradycja. Co więcej, powiedział: islam mówi, że jeżeli widzisz turystę w swoim kraju, powinieneś się nim opiekować, tak jak byłby gościem w twoim domu. No i rzeczywiście Diamond razem z rodziną wzięli sobie to bardzo do serca, ponieważ jego żona, kiedy gotowała jakiś obiad, zawsze gotowała więcej, żeby nas poczęstować. Dostaliśmy pełno kaw, herbat, czy jak szli na spacer, to przynieśli nam jeżyny z lasu. Oczywiście Diamond nie puścił nas na szlak, póki się nie upewnił, że mamy mapę, że wiemy jak iść, że będziemy bezpieczni. Diamond powiedział jeszcze bardzo ciekawą rzecz odnośnie naszej planety Ziemi. Nazwał ją ogromnym statkiem kosmicznym, który przemierza galaktykę. To mi się spodobało. I był trochę zatroskany tym, że ludzie powinni bardziej dbać o naszą planetę, o nasz dom. Dzięki za wszystko, Diamond. Jadąc autostopem do kolejnego miasta, nasz kierowca, kiedy miał nas zostawić w nocy na autostradzie, zrobiło mu się nas żal i zboczył ze swojej trasy do domu, nadrobił ponad 100 km tylko po to, aby nas odwieźć bezpiecznie w miejsce, do którego chcieliśmy dotrzeć. Do Prizren dotarliśmy w nocy i właśnie tej nocy odczuliśmy na własnej skórze, jak strach może być gdzieś głęboko zakorzeniony i nawet nieuświadomiony, ponieważ naszym gospodarzem miał być pewien facet, którego poznaliśmy na couchsurfingu. Tylko jego profil budził trochę wątpliwości, ponieważ nie miał żadnych zdjęć, żadnych informacji, jedynie, że jest to mężczyzna 40-letni. Jak dodasz do tego fakt, że podczas gdy z nim pisaliśmy, pytaliśmy się o jego adres, powiedział nam, że nie musimy nigdzie iść, on zaraz po nas przyjedzie, a jego rodzina już się nie może doczekać, aż żeby nas przyjąć. Jak dodasz do tego noc, to wychodzą ci jakieś dziwne strachy, wątpliwości. Ale wszystko się rozwiało, kiedy przyjechał po nas Bajram i zobaczyliśmy jego uśmiechniętą twarz. Wziął nas do siebie do domu i tam rzeczywiście czekała na nas jego rodzina, nawet z małym poczęstunkiem. Kolejnego dnia zostaliśmy zaproszeni, aby celebrować razem z nimi najważniejsze muzułmańskie święto, które nazywa się Kurban Bajram. Jeśli chodzi o tradycję tego święta, nie podoba mi się za bardzo, ponieważ jest to święto upamiętniające ofiarę Abrahama, czyli tradycyjnie powinieneś zabić owcę. Jest to nieprzyjemny temat, jednak co się dzieje potem jest dosyć ciekawe, ponieważ islam mówi, że powinieneś mięso z owcy podzielić na 3 części. Jedną część dać potrzebującym,
jedną część dać rodzinie i trzecią samemu skonsumować. Na szczęście nie wszyscy tak robią teraz, na przykład Bajram nie zabija żadnych owiec, za to oddaje jakiś datek pieniężny na ofiarę na rzecz ubogich. A celebrowanie tego święta polegało właściwie na byciu razem. Odbyło się to tak, że zebraliśmy wszystkich członków rodziny domu, w którym mieszkaliśmy. Poszliśmy do kolejnego domu, który należał do rodziny Bajrama. Tam zostaliśmy przyjęci, wszyscy życzyli sobie wesołego święta. Usiedliśmy, każdy dostał jakiś napój, jakieś słodycze. Pogadaliśmy 5-10 minut. Wzięliśmy mieszkańców tego domu i poszliśmy do kolejnego domu, który również należał do rodziny Bajrama. Tak odwiedziliśmy chyba, nie wiem, 6, 7, 8 domów. Także finalnie w ostatnim domu było nas chyba 40 osób. Bajram jest bardzo otwartym człowiekiem, chętnym do rozmowy, a my mieliśmy dużo pytań, więc znowu od Bajrama dowiedzieliśmy się m.in. czegoś takiego. Cytuję. Imam mówi, nieważne czy twój sąsiad jest muzułmaninem, czy jest chrześcijaninem, czy jest Żydem, czy jest buddystą, twoim obowiązkiem jest żyć z nim w zgodzie. Co więcej, jeżeli jest w potrzebie, pomóż mu. Co więcej, jeżeli jesteś bardziej zamożny, powinieneś się z nim dzielić. Bajram jest osobą religijną. Jednocześnie zgadza się ze zdaniem, że Bóg jest jeden, ma tylko wiele imion. Dzięki za spotkanie, Bajram. No i mam jeszcze jedno kosowskie wspomnienie warte uwagi. Jest godzina 22, pada deszcz, obrzeża miasta, my szukamy miejsca, żeby postawić namiot. No i znaleźliśmy taki budynek mieszkalny, w którym parter był w stanie surowym. Poczekaliśmy na mieszkańca, żeby się spytać, czy możemy tam postawić namiot. Jak się mieszkaniec pojawił, powiedział, nie możecie tam postawić namiotu, ale zapraszam do góry. No i ta osoba miała dosyć małe mieszkanie, ale wzięła nas, zaprowadziła do swojego sąsiada. Sąsiad przyjął nas z radością, poczęstował nas oczywiście jakimiś słodyczami, napojami, nadal celebrowali święto. No i po godzinie rozmowy dostaliśmy nawet własną sypialnię, w której mogliśmy spokojnie spędzić noc. Przypomnę, 22, noc, święto, obcokrajowcy pukają do twoich drzwi, a ty co robisz? Kosowo. Turcja, Izmir. Docieramy tam w nocy, około 2, 3, ale nie mamy się czego martwić, ponieważ nasz gospodarz na nas czeka. Nuri, Kurt, o którym była mowa we wcześniejszym filmie. Czekał na nas, przyjął nas w swoim studenckim mieszkaniu, w którym mieszka razem z braćmi i przyjacielem. Spędziliśmy tam razem jakieś 2-3 dni, poznaliśmy obyczaje Kurdów, jedliśmy każdy posiłek na podłodze. Oczywiście posiłek był wegetariański specjalnie dla nas. No i w tym krótkim czasie w ogóle zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z Nurim i on bardzo serdecznie zaprosił nas do swojego domu rodzinnego, który jest na południowym wschodzie Turcji, po tym jak skończy studia. Studia kończył za jakieś 2-3 tygodnie. No i tak też się stało. Po 2-3 tygodniach zwiedzania Turcji dotarliśmy do miejscowości Mardin, w której mieszka Nuri razem z rodziną. No i rodzinka przynajęła nas bardzo, bardzo serdecznie. Rodzice, mimo tego, że nie mówili po angielsku, byli bardzo radośni. Znów spędziliśmy sporo czasu, poznaliśmy znowu ich kulturę, odwiedziliśmy szkołę podstawową brata Nuriego. Rodzinka wpadła na pomysł, żeby pokazać nam, jak wygląda prawdziwa kurdyjska wieś, a co za tym idzie, zaprosili nas do swojego starego rodzinnego domu. Domu, w którym urodził się Nuri razem z braćmi. No i przyjechaliśmy tam nie tylko ja i Ania, ale również 4 innych podróżników, których Nuri poznał wcześniej i gościł w Mardin. Rodzinka gościła nas przez parę ładnych dni i w tym czasie mieliśmy okazję zobaczyć, jak sobie żyją Kurdowie na takiej typowej wsi. I co więcej, nie wydaliśmy ani złotówki, ani euro, ani liry nawet na pożywienie. Zatroszczyli się o wszystko. Z Nurim przyjaźnimy się oczywiście do dzisiaj, jesteśmy z nim w stałym kontakcie. Kapadocja, Nefszehir i Ibo, czyli nasz gospodarz. Ibo jest Persem, niestety nie mieszkał w swoim ukochanym kraju, ponieważ był aktywistą, walczył o prawa kobiet i dzieci. A jak dodasz do tego fakt, że oficjalnie przyznał się, że nie uważa się za muzułmanina, stał się wrogiem rządu i został zesłany do więzienia. Na szczęście udało mu się z tego więzienia uciec i emigrować. I mieszka teraz w Turcji. Z tego miejsca nie może pomagać swoim rodakom, jednak nadal chce pomagać. Dlatego co zrobił? Założył konto na couchsurfingu i otworzył swój dom dla wszystkich podróżnych. Kiedy ja i Ania byliśmy u Ibo,
Gościł również 4 innych podróżników, ale przyznam, że jego rekord to 15 osób naraz w jego domu. To, co robi, uważa za najlepszy i darmowy uniwersytet, ponieważ spotyka ludzi z całego świata, może słuchać tego, co mają powiedzenia na temat życia i przez to jego światopogląd również się poszerza. I bo jest bardzo mądrym i otwartym człowiekiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie uważa się za muzułmanina, co więcej mówi, że religie tylko dzielą. A my, ludzie, nie potrzebujemy religii, żeby mieć lepszy kontakt z Bogiem, ani nie potrzebujemy religii, aby być dobrymi ludźmi. Dzięki Ibo, pozdrawiam Cię. Nasz ostatni turecki przystanek, miasto Van, do którego przyjechaliśmy znowu na 1-2 dni, zostaliśmy znowu 7-8, a to dlatego, kiedy nasz gospodarz nas zobaczył, kiedy Burhan nas zobaczył, w jakim jesteśmy stanie, że jesteśmy chorzy, bo niestety dopadła nas zima, powiedział: nie wypuszczę was, dopóki nie będziecie zdrowi. No i jak powiedział, tak zrobił. Zostaliśmy u niego właśnie te 7-8 dni. Opiekował się nami, gotował nam smaczne potrawy, podarował nam zimowe rzeczy, ponieważ ich nie mieliśmy. Poza tym pokazywał nam swoje miasto, spotykaliśmy się z jego znajomymi. No i znowu zobaczyliśmy, że nie wszyscy muzułmanie są tak bardzo religijni. Dzięki Burhan. No i pora na fanatycznie islamski Iran. Co się wydarzyło w tym kraju? Z chęcią się podzielę, bo jest to ciekawe. Do każdego miasta, do którego docieraliśmy, otwierano przed nami domy. Byliśmy gośćmi w domach u ludzi. Mogliśmy tam bezpiecznie spać. Przygotowywano specjalnie dla nas wegetariańskie posiłki i ludzie z chęcią mówili o swoich obyczajach, pokazywali nam swoje miasta. I na pytanie o islam wszyscy jednogłośnie mówili: nie jestem zbyt religijny. Po miesiącu spędzonym w tym kraju widzę, że to właściwie rząd jest fanatyczny. Nakładają cenzurę na swoich obywateli, separują kobiety od mężczyzn, co więcej, nakazują kobietom zakrywać swoje włosy. A jeśli chodzi o ludzi, są fantastyczni, są niesamowicie gościnni, są otwarci na obcokrajowców, z chęcią urwą się z pracy, żeby tylko Ci pomóc, dotrzeć tam, gdzie potrzebujesz, z chęcią wezmą wolne, żeby tylko pokazać Ci swoje miasto. Tacy są ludzie Iranu. Jednocześnie są świadomi i zasmuceni, ponieważ wiedzą, jaka opinia na temat ich kraju krąży na świecie. Ale jeszcze raz podkreślę, odróżnijmy rząd od obywateli. To jest zupełnie coś innego. Iran świetnie podsumował je zdanie, które powiedziała Ania, to znaczy, że moglibyśmy podróżować w tym kraju totalnie bez pieniędzy i nie musielibyśmy się o nic martwić, o nic bać, ponieważ na pewno by się o nas zatroszczono. Taki jest Iran. W tych dwóch dużych islamskich krajach, czyli w Turcji i w Iranie, spędziliśmy łącznie jakieś 11 tygodni i spaliśmy w 23 domach. I właśnie takie jest nasze doświadczenie, taka jest moja wiedza, którą się z Tobą dzielę, bracie, siostro. I chciałbym Cię prosić o jedno. Kiedy po raz kolejny spotkasz osobę o ciemniejszym kolorze skóry na ulicy, zanim nazwiesz go ciapatym, brudasem czy kebabem, przypomnij sobie proszę moje słowa. Przypomnij sobie, jak Twój ziomek ze Skórzewa, ziomek z Jeżyc, z Kolonii, ze szkoły, skądkolwiek mnie znasz, przypomnij sobie, co Ci powiedziałem, w jaki sposób mnie i Anię ugoszczono w tych krajach. Jaka jest praktyczna wiedza na ten temat. Przypomnij sobie, że telewizja nie zawsze musi mówić obiektywną prawdę. Jeżeli mamy patrzeć na człowieka przez pryzmat różnic, koloru skóry, wyznania czy obywatelstwa, to róbmy to z zaciekawieniem, nie z pogardą, bo przecież te wszystkie różnice tworzą piękną różnorodność wszechświata. Byłoby bardzo nudno, gdyby każdy był taki sam. Dzięki bracie, dzięki siostro. Nie zapomnij powiedzieć o tym w domu i nie zapomnij powiedzieć o tym ziomkom. No i jednocześnie, jeżeli zgadzasz się z informacjami zawartymi w tym filmie, bardzo serdecznie proszę Cię, udostępnij ten film, żeby alternatywna wiedza mogła być szerzona. Peace.